Krew to życie. Obojętnie, czy jesteście mężczyznami, kobietami, czy jesteście biali, czy jesteście czarni, czy macie takie poglądy na politykę, czy inne poglądy na politykę, w waszych żyłach płynie krew, która jest identyczna do tego, co znajduje się w organizmach setek milionów ludzi na tym świecie. Nie jesteśmy jeszcze zdolni syntetyzować krwi w taki sposób, byśmy mogli zastąpić sztucznym elementem to, co mamy we własnych organizmach, ale możemy się krwią dzielić. W takim miejscu jak to, w Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu, tysiące osób w ciągu roku przychodzi, żeby oddać coś od siebie, dosłownie. I teraz spójrzcie na to w ten sposób. W czasie jednej wizyty w Centrum Krwiodawstwa oddacie około 450 ml krwi. To nie jest niebezpieczna ilość, nic się wam nie stanie. Najwyżej będziecie musieli zrobić sobie bardziej spokojny dzień, odpuścić siłownię albo jogging, nic poza tym. Ale wasz organizm o tym nie wie. Od strony organizmu to jest trochę tak, jakbyście mieli spory krwotok. Wy musicie świadomie zdecydować się na to, żeby tu przyjść, usiąść na wygodnym fotelu i przez kilkadziesiąt minut oddać krew, by komuś pomóc. Jeśli tak się o tym myśli, to osoby, które tu pracują i wszyscy krwiodawcy, którzy przychodzą, żeby komuś pomóc, to są cholerni bohaterowie. Zero bólu. No tutaj wszystkie parametry są w normie, badanie też jest jak najbardziej prawidłowo, także proszę bardzo, można przyjść tam na salę pobrań. Przed oddaniem krwi warto napić się kawy albo herbaty, która w Centrum Krwiodawstwa jest za darmo i ma pomóc w bezproblemowym oddaniu krwi. Warto do nas przyjść po przespanej nocy, po sytym, ale lekko strawnym posiłku, dobrze nawodnionym przede wszystkim, 1,5 litra płynu. Oprócz wyjazdów ekipowych w ciągu dnia do Centrum Krwiodawstwa na Marcelińskiej przychodzi około 100 osób, co stanowi 50 litrów krwi pełnej w ciągu dnia. Nie no, planuję nie mdleć, ale... Nie no, kiedyś oddawałem, było ok, ale było 10 lat temu, jak się okazało. Tą ręką nie dźwigamy, siłowo się na niej nie opieramy, wysiłek fizyczny raczej nie wskazany. A to nie pasuje nawet. A może to pani powiedzieć mojej żonie? Nuda. Bardzo prosimy, że dawcy, którzy do nas przychodzą oddawać krew, żeby nie żuli gumę, nie ssali landrynki. To ma sens, dlatego że jeżeli zdarzy się, że któryś z dawców nam zasłabnie, a będzie żuł gumę, może się zachłysnąć, może ta guma trafić do tchawicy i może nam się udusić, czego byśmy nie chcieli. Oddawałem krew 6 minut. Czuję się świetnie. Bardzo sympatyczna pani, która jest poza kadrem, kazała mi powiedzieć, że w ogóle nic nie bolało, jak wkuwała igłę. Ale to prawda. O to tutaj chodzi. Czerwone złoto, krew. Zadaniem działu preparatyki jest tą krew przyjąć na stan działu i wyprodukować z niej to, co istotne, czyli krwinki czerwone osoczej płytki, ponieważ krwi pełnej pacjentowi się nie toczy się brakujący składnik, w związku z tym każdą pobraną jednostkę krwi pełnej należy
przerobić na składniki, wyprodukować z niej to, co istotne, wyprodukować krwinki czerwone, które się toczy pacjentowi, który ma niedokrwistość, płytki krwi, które się toczy, jak pacjent ma małą płytkowość i krwawi z tego powodu, i osocze, które toczy się pacjentom z powodu niedoboru czynników osoczowych krzepnięcia, jeżeli krwawią z tego powodu. I to jest główne zadanie działu preparatyki. Każdą pobraną krew przerobić na składniki, czyli dział preparatyki, preparatyka krwi pełnej na składniki. Wyjęta z wirówki i rozdzielona na składniki przez proces wirowania wygląda tak. Tak jak mówiłam, krwinki czerwone opadają na dno, do góry osocze, a przedziela je cienki kożuszek, który składa się z płytek i leukocytów, i my z tego produkujemy płytki. To są bardzo mądre maszyny, automatyczne separatory. One nie tylko przerobiły krew na składniki, krew pełną na osocze, na krwinki czerwone, ale też zważyły, bo to są wagi automatyczne, zważyły składniki krwi, przekazały tą wagę do systemu komputerowego. Wszystko odbywa się automatycznie. Mało tego, zamknęły nam na drenie, zrobiły spawy, zamknęły dojście. I w ten sposób mamy, bardzo proszę, koncentrat krwinek czerwonych. To, co pacjenci w szpitalach potrzebują. Jako dawcy jesteście proszeni w kwestionariuszu, żeby wasze osocze uzyskane z krwi pełnej mogło zostać przekazane do frakcjonatora. I czasami Państwo zakreślacie nie zgadzam się. I chciałabym prosić, żebyście przemyśleli tą decyzję, ponieważ tak jak mówię, osocza generalnie mało się toczy pacjentom w szpitalach, bo wskazania do toczenia osocza są bardzo ograniczone. Toczy się krwinki czerwone, toczy się płytki krwi, natomiast nie osocze. Toczy się to, co z tego osocza jest istotne, toczy się te albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia, które frakcjonator produkuje z osocza świeżomrożonego. I jak się Państwo nie zgodzicie na to, żeby przekazać osocze dla frakcjonatora, to nie ma wyprodukowanych produktów krwiopochodnych, nie można pacjentów leczyć. A osocze, niewykorzystane osocze, którego nie chcą szpitale, leży, czeka, do niczego nie służy. Także bardzo proszę, jeżeli Państwa przekonałam, napiszcie, wyrażam zgodę, żeby moje osocze zostało przekazane do frakcjonatora. Dawca powinien przyjść po lekkim śniadaniu do nas, żeby nie omdlał, ale po lekkim śniadaniu, nie po tłustym śniadaniu, nie objedzonej, broń Boże, nie po alkoholu w dniu wczorajszym, bo ja już o dzisiaj nie mówię. Ponieważ jak jest mocno dawca odwiedzony, to co my otrzymujemy z jego krwi? My otrzymujemy coś takiego. Lipemiczne osocze, tłuste osocze, ono się do niczego nie nadaje. Takiego czegoś nie można pacjentom przetoczyć, nie można tego dać do frakcjonatora, do produkcji produktów krwiopochodnych, to trzeba wyrzucić. To jest niedobre. Także apeluję do dawców. Lekkie śniadanie, dla porównania, tu mi kolega daje, dla porównania, proszę Państwa, osocze od dawcy, który zjadł lekkie śniadanie, i osocze od dawcy, który trochę sobie pofolgował. Od kilku lat towarzyszymy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gramy dla wszystkich, niezależnie dla kogo gra Jurek. Woodstockowicze to są specyficzni dawcy, docierają z całego kraju właśnie na imprezę rockową. No i odwiedzają ci świadomi właśnie punkt krwiodawstwa, żeby też przy okazji dostać pamiątkową koszulkę, pamiątkowy gadżet. No i widać, że bardzo im na tym zależy, bo sama mam doświadczenia takie, że przyjechał gdzieś z głębi kraju Woodstockowicz, całą drogę się wspierał różnymi płynami. Rano wykryliśmy, ponieważ nie można oddawać po żadnej dawce alkoholu krwi, no to wykryliśmy rano, że jednak jakieś tam procenty były. I powiedziałam Woodstockowiczowi, że musi 24 godziny się wstrzymać z piciem piwa, i na drugi dzień pan się pojawił i powiedział, że tak jak obiecał, przez 24 godziny ani piwka nie wypił, oddał krew, czuł się bardzo dobrze. Co dalej zrobił? Nie wiem. Jak to jest z tym mitem oddawania krwi? Jeśli raz oddamy krew, to już musimy do końca życia oddawać krew.
No jest to wybitnie mit głoszony, że tak powiem, przez osoby, które nigdy nie miały do czynienia z krwiodawstwem, nigdy nie oddawały krwi. Krwiodawcy doskonale wiedzą ze swojego doświadczenia, że nawet jak zrobią przerwę kilkuletnią między jednym oddaniem a drugim, bo są tacy krwiodawcy, którzy wracają do nas po latach, dostają SMS-a, który zawiadamia, że jest potrzebna ich krew, przychodzą i mówią, że doskonale się czuli przez te lata, że w tej chwili są w pełni zdrowia, że mogą tą krew oddać, oddają i dalej się dobrze czują. Robią sobie potem taki okres systematycznego oddawania, ale naprawdę nie odczuwają tego, że tą krew oddawali. Nie ma jakiegoś uzależnienia od oddawania krwi i nie ma też dla zdrowego organizmu żadnej zależności tego typu, że częste oddawanie krwi wpłynie ujemnie na zdrowie krwiodawcy. Często oddajesz krew? Staram się jak najczęściej. Z jakiego powodu? Co Cię motywuje? Chęć pomóc innym osobom, bo wiem, że czasami kiedyś też będę potrzebować tej pomocy i wiem, że dobro wraca. Osobnym zagadnieniem jest uświadomienie krwiodawcom, kto potrzebuje krwi. Zwykle widzimy osobę po wypadku, zwykle widzimy osobę szykowaną do operacji i wtedy mówimy, że to są osoby, które potrzebują krwi i ta krew może im uratować życie. Ale nie pamiętamy też o osobach, które na przykład są przygotowywane do przeszczepów narządowych, do przeszczepów komórek macierzystych, czyli popularnie tak zwanego przeszczepiania szpiku. Nie widzimy powikłań położniczych, kiedy są krwawienia bardzo często u położnic i trzeba ratować matkę, żeby dziecko potem mogło rozwijać się w pełnej rodzinie. Grupy pacjentów, które potrzebują leczenia krwią, są bardzo szerokie. Jest to związane z postępem medycyny i wbrew pozorom wcale nie jest tak, że im większy postęp medycyny, tej krwi potrzeba mniej. Wręcz widzimy zależność odwrotną. Im większe, bardziej specjalistyczne procedury medyczne, tym krwi potrzeba więcej. Ponieważ nie możemy tego leku wyprodukować, zapraszamy jak najszersze grono krwiodawców, aby ratować życie chorym. Na początku mówiłem Wam, że krew to życie i nie żartowałem. Krew naprawdę może komuś uratować życie, a kosztowało mnie to 6 minut na tamtym wygodnym fotelu w bardzo sympatycznym towarzystwie, więc naprawdę nic nie tracicie, a możecie pomóc. Oddałem krew i dostanę za to czekoladkę, jeśli dobrze pamiętam. Dostanie pan 8 sztuk czekolady. 8 sztuk czekolady? No, wafelek, soczek. Pan pierwszy raz? Nie, ale dawno temu byłem, wie Pani? To proszę pół czekolady i soczek sobie. Pszczółką mają. No, A czekolada dobra, czy jakaś taniocha? Zaraz sprawdzimy. no. Dobra! To rewelacja. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Bardzo. Sama przyjemność. Naprawdę dobry ten wafelek. Autentycznie. Cześć wy wspaniali ludzie, Szymon z tej strony. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak powstał ten film i trochę więcej na temat tych ludzi, kliknijcie tutaj. Jeśli chcecie poznać innych niezwykłych ludzi, kliknijcie tutaj. A jeśli chcecie zasubskrybować mój kanał, to kliknijcie tutaj. Właśnie sobie uświadomiłem, że to chyba nie był najlepszy pomysł. No, ale możecie klikać, jeśli chcecie.